Dzień dobry, sobota 9:06. Dzisiaj słońce już wysoko. Mocno zaspaliśmy. Ale nic nie przepadło, więc w sumie jak czasem trzeba zaspać, to się zasypia. Dzisiaj wybieramy się do Nysy zobaczyć coś, także zapraszam. Jesteśmy w Nysie, na ulicy Piastowskiej. Zaraz się będzie działo. Zobaczycie. Mam nadzieję, że ja też zobaczę, bo w sumie organizator powiedział, że pójdą w drugą stronę, ktoś inny powiedział, że pójdą w drugą stronę, ale chyba dobrze z tym. Przeskoczyliśmy przez wewnętrzne osiedla, jesteśmy znowu na trasie pochodu. Będzie drugie ujęcie. Ładne chmurki w tle. Katedra, Nyska, ryneczek. Teraz zobaczymy.
Kiedyś byłem w bractwie rycerskim Chorągiew Nysa. Tam bawiliśmy się w odtwarzanie kultury wikingów. Akurat na nas padło. Znaczy na nas padło takiśmy sobie pododdział rycerstwa stworzyli wikingowy. No i tam żeśmy starali się właśnie odtwarzać stroje i uzbrojenie, jakieś tam rzeczy. I to było generalnie proste. A tutaj widzę, że mega się starają. Mega o wiele bardziej kosztowne to jest. I co ciekawe też, jeżeli stosują oryginalne materiały, a pewnie większość z nich wygląda jakby korzystała z naturalnych materiałów, znaczy oryginalnych materiałów historycznych, no i tam są pewnie zakiszeni na maksa. Bo ja jestem w ubraniu sportowym, stoję w słońcu i ze mnie się leje pot, a oni w tych mundurach mają tam pewnie harde przeżycia. Generalnie koncepcja, z tego co rozumiałem, jest taka, że wojska napoleońskie zdobywały Nysę przez wiele dni i tą armią akurat dowodził brat Napoleona i tutaj jest jakiś generał Van Damme, który był jego prawą ręką i właśnie ten generał tutaj prowadził ten pochód. Dobrze, drodzy Państwo, zapraszamy prezentację i od razu złożenie meldunku tutaj naszym gościom, bohaterom oraz panu burmistrzowi. Także przechodzimy dookoła regimentów i zapraszam. Faktycznie przedstawiałem się tej regimenty z różnych regionów, w różnych językach. Jawornická dělostecká garda a kamarádi z Teplic jsou připraveni do obrany města Nys. Česká republika. Trzeci regiment z Czech. Będą strzelać. Pamiętasz, że byliśmy kiedyś w tym, w Srebrnej Górze, w tym porcie, tam gościu strzelił w środku, tak pięknie. Przy takiej ilości strzelania z prochu to oni chyba nie będą mogli latać samolotami. Uwaga! Wielkie brawa, drodzy Państwo, pierwsza salwa już za nami. Mamy namiastkę tego, jak to było, drodzy Państwo, w 1807 roku. Madzia, to zostaw, krzyknij. Ci będą mieli fajne. Teraz regiment Złotooorski. Łatwo dzisiaj pod Nysą Francuzi mieć nie będą. No, także teraz musztra, były te salwy honorowe. Co ciekawe, każdy regiment miał trochę inaczej brzmiące
pewnie inny rodzaj broni, inny kaliber, inna długość lufy, inna szerokość lufy, inna mieszanka prochu i brzmiały troszkę inaczej. Niektóre brzmiały troszkę głębszym dźwiękiem, niektóre troszkę bardziej płaskim dźwiękiem, ale fajnie, mega to brzmi. No, kiedyś byliśmy na bitwie o Twierdzę Nyską i tam strzelali z armat, więc pierwsze 2 minuty były fajne, kolejne 40 minut to już był kosmos, bo już ładowali z tego masowo. Z tego co pamiętam, liczyłem, to udawało im się strzelać raz na 10 sekund z muszkietów, z armat. Mieli jakieś takie swoje procedury. A ja wam teraz pokazuję studnię koło rynku w Nysie. Dobra, jedziemy. Z racji, że nie starczam czasu na obiadu, to dzisiaj znowu Mustafa Kebab. Nie jestem z nimi w żaden sposób powiązany, po prostu lubię ich jedzenie. Ale okazuje się, że w ogóle oni zrobili ekspansję. Opole, Nysa, Prudnik, Kraków, Tarnów, Dębica, Zabrze. Jakieś perę do Krakowa to Mustafa Kebab. I fajnie, że zrobili zestawy bez frytek, czyli jak ktoś jest na niskowęglowodanowej diecie, to może napchać się mięsiwem, surówkami. Nie ma frytek, musi być za frytki. To jest dopiero wyjście potrzebom konsumenta. No więc ta impreza, na której byliśmy dzisiaj, to były Dni Twierdzy Nysa i składa się ona z imprez rozłożonych na 3 dni i imprez towarzyszących w sobotę, czyli dzisiaj też coś. No i my byliśmy na przemarsz historycznych wojsk ulicami miasta, czyli wymarsz z bastionu Świętej Jadwigi, następnie ulicami Piastowską, Parkową, Wrocławską do rynku, na którym przed pomnikiem Piłsudskiego odbędą się musztra paradna, przegląd wojsk, złożenie meldunków, salwa honorowa, indywidualne prezentacje regimentów. No i najciekawsze rzeczy dla starszych to są tutaj 17:30, czyli prezentacja musztr, salw ogniowych i potyczka. To będzie takie lightowe, a to będzie najciekawsze o 20:30. Inscenizacja bitwy z 1807 roku w wykonaniu miłośników historii wojskowych z Polski, Czech i Niemiec, występujących w umundurowaniu regimentu z okresów wojen napoleońskich. Tu kiedyś byliśmy na inscenizacji bitwy właśnie o Twierdzę Nyską i tam właśnie było to, co wspominałem, salwa za salwą i po prostu szaleństwo czyste od hałasu, wybuchów i głośności. Też palili właśnie takie te dołki. Na polu bitwy są rozmieszczone w różnych miejscach, też się odpalają, w ogóle biegają tam na koniach, jeżdżą, takie różne rzeczy. Fajne to jest, ale my akurat odpuszczamy, bo trochę nie mamy siły, nie mamy ochoty. Dzieci jeszcze za małe, a jeszcze ma wicher burza w tym czasie, więc trochę bieda. Dobra, to na dzisiaj będzie szło na tyle. Jeszcze pora wczesna, ale raczej nic się nie wydarzy. Spróbujemy trochę odzyskać sił, skorzystać z soboty. No, także jak już by się nic nie działo, to już więcej nic nie zobaczycie tutaj. Ale dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnych. Hej!